No i zgodnie z obietnicą kolejny test Rayfindera w tej pięknej okolicy. Jestem na terenie dworu w Dawidach. Oczywiście nie liczę na znalezienie żadnego depozytu, bo teren przez wiele lat był tutaj opuszczony po dawnym PGR-ze, nie został już nawet ślad, wszystko zostało rewitalizowane, natomiast teren na pewno został przeszukany, przekopany, więc to będzie bardziej zabawa. Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o urządzenie, to sami dobrze wiecie, że to urządzenie jest dość kontrowersyjnym urządzeniem. Ja nie mogę się wypowiedzieć, że ono nie działa. Jak widzicie w pierwszym teście z zakopanymi rzeczami, no te rzeczy da się po prostu namierzyć. Natomiast zobaczymy przy tym teście dzisiaj, czy się uda w ogóle coś wykopać tutaj i namierzyć tym urządzeniem. Zobaczymy, jak to będzie działało. Nie chciałbym zajmować na razie żadnej ze stron, jeśli chodzi o ten sprzęt, no bo wiecie, to jest ciężkie do wytłumaczenia. Teren jest piękny, jeśli chodzi o takie rzeczy, o zakopywanie różnych rzeczy. Zobaczcie, jaki jest piękny stawik tuż przed samym dworkiem. Z drugiej strony jeszcze pokażę Wam park i przejdziemy się po parku, bo park jest też bardzo ciekawą tutaj rzeczą, jeśli chodzi o drzewa i o układ. Nie ma tutaj jakichś specjalnych miejsc, gdzie można byłoby coś zakopać, ale za samym parkiem znajduje się jar. Ja na jednym z wideo ten jar pokazuję. No chodzą różne legendy na ten temat. Ktoś tam w prześmieszny sposób opowiadał, że bursztynowa komnata w drodze ze Słowit, to jest jakieś 20 minut do Słowit, do bursztynowej komnaty, do kompleksu pałacowego, została po prostu tutaj w lesie zakopana. W tym lesie, który tutaj widzicie, tu są jary, tu są górki za tym wszystkim. Oczywiście traktujmy to zupełnie rozrywkowo, to ma być przyjemność dzisiaj. Ustawię urządzenie przed samym pałacykiem, czyli tutaj. Chociaż chodźmy, przejdźmy się jeszcze po parku, bo warto ten park obejrzeć. Jeśli chcecie, możecie tutaj przyjechać do tego hotelu. To jest żaden problem. Mój kolega, żeby było śmiesznie, prowadzi ten hotel. Znamy się od lat, razem wyjeżdżaliśmy do Afryki. Także jest to żadna reklama. To jest od ludzie, to jest miejsce dla ludzi, którzy kochają historię, chcą pojechać do Malborka, Fromborka, na Mierzyję Wiślaną, zobaczyć różne zabytki. To nie jest to żadne spa, ani takie miejsce, gdzie będziecie mieli szereg atrakcji z dużym plazmowym telewizorem. To jest dla ludzi, którzy kochają historię, a jak wiemy, takich wariatów, pasjonatów jak my jest niewielu, w związku z tym to trudno reklamować. Tutaj leżą jakieś rzeczy. Tu mamy kolejny stawik, łącznie są 3 stawiki. Następny jest po drugiej stronie. Ja się z Wami tutaj przejdę po tym całym kompleksie. Wracając do tematu, potestujemy Rayfindera. Myślę, że zobaczymy, czy to urządzenie coś pokaże. To jest tak jak z wykrywaczem. Ja się nie nastawiam też na sukces, kochani, bo to nie o to chodzi. Urządzenie będzie testował po mnie w przyszłym tygodniu kolega, żeby było to bardziej obiektywne. On ma nieco więcej czasu, troszkę lepsze pomysły i lepsze miejsce i wiedzę, jeśli chodzi o szukanie tego typu rzeczy. Więc myślę, że on się w tej roli zdecydowanie lepiej sprawdzi niż ja. Także kolegę też pozdrawiam. Myślę, że jakieś filmy opublikuję na ten temat, miejmy nadzieję, z tych testów, udanych czy nie. Ja natomiast będę, może chodźmy przed dworek, zobaczcie, tu jest cały dworek. Ja za chwilę ustawię urządzenie przed dworkiem i będziemy mogli sobie je potestować, zobaczymy, jakie się obsługuje. Ja po prostu zrobię taki rodzaj instrukcji do tego urządzenia, może to się komuś przyda. Zobaczymy, czy to urządzenie będzie działało w tym wypadku. Miejmy nadzieję, że coś znajdę, jeśli nie, to po prostu miło spędzę czas z Wami i pobawimy się zabawkami i tyle. Mam świadomość, że jest to urządzenie kontrowersyjne, ale wytłumaczmy ludziom, na jakiej zasadzie według producenta to działa. Będę sceptyczny, jak to po prostu dokładnie sprawdzę, albo sprawdzi to mój kolega, który będzie testował dalej, bo ja też nie mam w tej chwili czasu. Zobaczmy, co daje producent, jak to tłumaczy. Tak jak mówiłem wcześniej, to jest nadajnik, którym wybieramy daną częstotliwość dla danego przedmiotu, czy to jest złoto, czy srebro, czy jakaś inna rzecz. On jest umocowany na elektrodach, które są wbite w ziemię. Warunkiem zadziałania tego urządzenia według producenta jest odpowiednia wilgotność i przewodność gleby. Urządzenie samo kalibruje się jak wykrywacz metalu do gleby. Ja to za chwilę pokażę. Jeśli ta wartość jest poniżej 15, znaczy, że gleba jest za sucha i możliwe, że będziemy wykrywać jakieś inne anomalia, a niekoniecznie sygnały od tych przedmiotów. Tak to tłumaczy producent. Później za pomocą takiego urządzenia i różdżek podłączonych do tego urządzenia, tu mamy dyskryminację wielkościową, możemy szukać, one się będą wychylały, szukać połączenia między przedmiotem a tym urządzeniem, między tym nadajnikiem, tym omnitronem, który generuje sygnał w ziemi.
będziemy przechodzić przez ten sygnał i będą się krzyżowały różdżki. Jak trafimy do końca i miniemy ten przedmiot, różdżki się nie powinny krzyżować. Dodatkowo w zestawie jest eliminator, czyli urządzenie, które wbijamy na tej ścieżce i za pomocą dyskryminacji jesteśmy w stanie określić sobie wielkość. Jeśli na przykład ustawimy minimalnie, a za tym urządzeniem sygnału nie będzie i różdżki nie będą się krzyżowały, to znaczy, że to jest na przykład anomalia jakaś gleby, jakaś mineralizacja. Czy to jest moneta, czy obrączka. Tak to tłumaczy producent, łącznie do dużej wielkości powiedzmy jakiejś tam puszki. Tak to wygląda. Do tego mamy oczywiście różdżki, które ja Wam też pokażę, bo to też jest rzecz istotna. One są podłączone do tego urządzenia, któremu też możemy właśnie sobie regulować. Nie dla każdego człowieka, nie z każdym człowiekiem to wszystko odpowiednio działa, to jest najśmieszniejsze. Nie każdy ma takie możliwości. Tak to też tłumaczy producent, ale to też widać po prostu po próbach. Badania były przeprowadzone przez wiele różnych społeczności europejskich, amerykańskich. 130-140 lat temu pierwsze były badania na ten temat. Ani te badania nie zaprzeczają, ani nie potwierdzają radiestezji, prawda, czyli tego różdżkarstwa. Kiedyś szukało się żył wodnych, w kopalniach szukało się żył złota. Kiedyś była inna technika, inne metody. Ciężko jest stwierdzić, to jest tak jak ze znachorami, prawda? Teoretycznie gość dawał jakieś ziółka i nagle zdrowiałeś. Mógł być to przypadek. Pewne rzeczy są niedowiedzione naukowo. Cały świat jest tak zbudowany. Ja jestem sceptyczny, ale z drugiej strony zostawiam furtkę na tego typu urządzenia, bo tak jak powiedziałem, spotkałem się z ludźmi na Śląsku, którzy od 15 lat się tym zajmują. Zrobiliśmy próbę. Wynik tej próby można określić jako neutralny. Nie do końca może była to idealna próba, ale dwa różne urządzenia, łącznie z moim, wskazały miejsce z dokładnością do 15 cm, tylko że właściwe przedmioty były zakopane 10 metrów w bok. I pytanie, czy wskazały urządzenia anomalie, czy sygnał z tych przedmiotów w jakiś sposób był zakłócony po prostu i nierówno pokazywał, albo pokazywał co innego. Tego nie wiemy. Rozmawiałem z tymi ludźmi, pozdrawiam ich zresztą. Nie wiem, czy będą chcieli kiedyś przed kamerą wystąpić, dlatego mówię anonimowo o nich. Myślę, że wielu z Was zna tych poszukiwaczy. Trudno tym ludziom nie wierzyć. Oni nie mają żadnego celu marketingowego, żeby reklamować urządzenie. To urządzenie, które mają, jest od 15 lat modyfikowane przez znanego polskiego konstruktora. Też nie powiem jakiego, bo nie chcę tutaj wymieniać w filmie, bo może on sobie tego po prostu nie życzy. To wszystko wyjdzie dalej. Także to są osoby, do których ja mam zaufanie. To nie są osoby, które miałyby jakikolwiek cel, żeby mataczyć i oszukiwać w jakikolwiek sposób w tej dziedzinie, bo to nie ma sensu. Twierdzą, że znalazły różne rzeczy, że współpracują z archeologami, mają osiągnięcia. Czy są to przypadki? Myślę, że nie do końca tak jest, dlatego że no, trudno, żeby mając jakieś znalezisko okazywało się, że to jest wszystko przypadki. Ciężko stwierdzić. Zaczynamy z urządzeniem. Ja zakopuję to urządzenie w tym momencie, znaczy wkładam elektrody w ziemię i spróbuję ustawić na przykład na srebro, później na złoto i pochodzić tutaj po parku i zobaczyć, jak to po prostu będzie działało i czy to będzie w ogóle coś wskazywało. Zaczynam od umieszczenia elektrod w ziemi. Teoretycznie powinny być jeszcze podlane wodą. Ja muszę znaleźć butelkę i za chwilę podlać te elektrody po prostu wodą. No dobrze, podlane wodą. Umieszczamy nasz nadajnik, który ma generować sygnał do ziemi na miejscu i poczekamy chwilę, aż się woda troszkę zaabsorbuje w tą ziemię i wchłonie. No i zaczniemy ustawiać. Zaczniemy od srebra na 300 metrów i zobaczymy, jak to będzie działało. Uruchomimy po chwili. Ok, uruchamiamy, zobaczymy, jaka będzie kalibracja do gruntu, czy są jakieś szanse. Ostatnio panuje susza, więc może zaraz się okazać, że będzie to problem. On w tym momencie będzie się kalibrował do gruntu. Wartość poniżej 15, jak wspominałem, urządzenie praktycznie nie działa i sygnały, które będziemy łapali, to pewnie będą jakieś anomalie. No i wartość jest 0,2, długo nie padał deszcz, jak widzicie, srebro. Ok, wybierzmy ten program. Mimo że producent mówi, żeby poniżej 15 nie szukać, ja sprawdzałem na Śląsku, to było ze 26 na łące, bo wtedy padał deszcz. Tutaj też nie padał długo deszcz. Ale ok, spróbujemy w takim bądź razie, czy tak, bez znaczenia. Wybieramy srebro. Ustawiamy sobie zasięg, tu jest do 2000 metrów, co jest w ogóle jakąś abstrakcją. Ustawmy sobie na 400 metrów. I teraz według producenta musi minąć jakieś 15 minut, zanim wyjmę różdżki i będę szukał. Także kochani, w tym momencie zakończam nagrywanie z urządzenia i po 15 minutach ruszamy z różdżkami. Ok, zaczynamy. Podłączamy urządzenie. Zobaczymy, czy będzie działało. Podłączymy sobie różdżki.
No i okej, teraz musimy chodzić wokół naszego nadajnika w odległości 3 metrów i szukać momentu, gdzie te różdżki się po prostu same skrzyżują. Może się nie skrzyżują, bo na przykład takiego sygnału nie będzie. Zresztą, tak jak powiedziałem, w tym momencie nie jest to miarodajne, trzeba było przejść po deszczu, no bo według producenta jest to za niska wartość. I rzeczywiście tą większą wartość daje się na mokrym terenie uzyskać, także zobaczcie, nie ma żadnej reakcji w tym momencie. Obchodzę w odległości 3 metrów, na srebro mam ustawione urządzenie i nic. Nie ma sygnału. Czyli możemy przestawić teraz na przykład sobie w ramach testów na złoto. Nie ma takiego sygnału w tym momencie. W miejscach, gdzie te różdżki by się skrzyżowały. Minęło jakieś 12-13 minut od momentu uruchomienia. Urządzenie generuje falę. Nic nie powoduje wychylenia w tym momencie tych różdżek, ich skrzyżowania. One reagują w jakiś tam sposób w tej chwili, ale się nie krzyżują, czyli nie wytworzyło się między nadajnikiem a przedmiotem nie wytworzyła się żadna linia według producenta. Tak ma to zadziałać, jak widzieliście na poprzednich filmach. W przypadku zakopanej rzeczy to się zupełnie bez problemu udało. Ok, musimy przerzucić to w takim razie. Tak się sprawdza, czy jest zasilanie. Musimy przerzucić urządzenie w tym momencie na złoto i spróbować po prostu z inną częstotliwością pracy i tyle. Ok, wyłączę urządzenie. Czekajcie. Dobra, ja wyłączę to urządzenie po prostu w tej chwili. Polejemy jeszcze raz wodą i spróbujemy przestawić na złoto i zobaczymy, czy na złoto różdżki będą działały. Jak widzieliście, na srebro nie było żadnego sygnału. Ok, zaczynamy. Druga próba na złoto. Ze srebrem nam się nie udało. 300-400 metrów ustawię na 400. Nie chcę gdzieś daleko iść, bo pola są obsiane, także nie za bardzo mam czas, żeby iść, a poza tym no nie chcę komuś chodzić po uprawach. Zobaczymy, jak z kalibracją do gruntu, czy coś się poprawi. Pewnie niewiele, bo jest sucha gleba jak pieprz w całej Polsce. 0,4, 0,6, czyli nie ma tutaj jakichś sensownych wartości. Dobra. Miedź, diamenty, żelazo, woda, puste programy. Częstotliwość sobie można regulować. Złoto. Proszę bardzo, bardzo chętnie. Ustawmy sobie na 400 metrów. Pyk. No i czekamy 15 minut i sprawdzamy. Po 15 minutach ja spojrzę na telefon w tej chwili. Jak on skończy liczyć, to w tym momencie można od tego momentu policzyć 15-10 minut. Ok. Zaczynamy. Jak ten czerwony wskaźnik jest większy, to jest większe prawdopodobieństwo znalezienia czegoś. Też to tak tłumaczy producent. Także jak widzimy, jest na samym dole. Strzałkami można sobie rozjaśnić ekran. I to są fale, które on o danej częstotliwości generuje. Kalibracja do gruntu 0,4, czyli za niska, powinna być 15. No i stan baterii. Kształt fali. Czekamy 15 minut i zaczynamy. No dobra, zaczynamy w wersji dla złota. Mam nadzieję, że coś będzie urządzenie pokazywało. Zobaczmy jeszcze nasz nadajnik, czy on jest włączony i czy on coś tam generuje. Coś pokazuje cały czas. Dobra, zobaczmy, czy w ogóle to będzie w jakikolwiek sposób działało dla tej częstotliwości. Czy się coś zmieni w ogóle, nie? Kompletny brak sygnału. Zobaczcie, częstotliwość na złoto ustawiona
Wcześniej było na srebro. Zupełnie się nie krzyżują różdżki. Jakby na tym terenie nic takiego w tej okolicy tych 300 metrów nie było. Ja mogę oczywiście zmienić sobie odległość na większą, no ale no nie będę też teraz szedł przez lasy jakieś i łąki obsiane i szukał na siłę. Nie ma sygnału. Nie ma sygnału. Na jakiejś to zasadzie działa. Potrafi krzyżować różdżki. Teraz nie krzyżuje. No myślę, że to na dzień dzisiejszy już wszystko z tych testów. Nie ma, no nic nie wskazuje ewidentnie. Ewidentnie nie ma sygnału żadnego.